No więc właśnie zacząłem moją drogę w komunizm, no dużo wcześniej, już tak jakby wcześniej, nim sobie powiedziałem, że jestem komunistą, to toczyłem rozliczne spory z ojcem. To jak tylko przenieśliśmy się do Warszawy, przenieśliśmy się na początku 1947 roku, na samiuśkim styczniu, na początku stycznia, to te kłótnie się już tak zaostrzyły, ja zacząłem czytać Lenina. Zacząłem tak już jakby w ramach tych sporów świadomie wybierać sobie drogę. Czytałem Państwo i rewolucja. Niesłychane to na mnie zrobiło wrażenie. Zwłaszcza, że jest to taka książka jego, w którą on jakby przyswaja dorobek anarchizmu. I to, myślę, było mi najbliższe, bo właśnie jak sądzę, taka odmiana anarchizmu w socjalizmie była najbliższa. Także ta książka Lenina zrobiła na mnie niesłychane wrażenie, że prosta, jasna. Wreszcie poza tym czytałem literaturę. Wtedy lat 12 pewnie, czytałem ze słownikiem wyrazu obcy. Potem imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu to już mi dużo trudniej szło. Manifest komunistyczny czytałem. W ogóle zacząłem wtedy czytać, ryskować i przyszła następna taka premia za komunizm. Ja powiem tu przed chwilą o tym, że to daje taki prosty klucz do świata, do załatwienia wszystkich spraw, całego zła świata. Ale to daje jeszcze jeden klucz. To daje taki klucz do świata w znaczeniu, że nagle cały świat możesz objaśnić. Jesteś w ogóle niesłychanie mądry. Na każdy temat możesz się z sensem wypowiedzieć. Z sensem, po marksistowsku. Jeżeli analizować literaturę, historię, działania polityczne, wszystko. W każdej sprawie możesz zabrać głos i to z sensem. I to jesteś niesłychanie uczony. No, 12-latkowi taki wytrych do świata, to są w ogóle skarby. To w ogóle wielka rzecz. I zacząłem się kręcić wokół ZWM-u, gdzie nad podziw dobrze przyjęto. Nie przyjęto mnie w znaczeniu do organizacji. Miałem 12 lat. To się chyba nie dało, ale akceptowali mnie ci dorośli ludzie. To taki przeważnie, w olbrzymiej części. Ląb Marymolski, Furmani, Wozacy, w tym kole terenowym ZWM-u naszego też. Tacy ludzie rzeczywiście z odmętów. I ich to takie łaknienie sprawiedliwości, wyrównania krzywd, które dostali, niesłychanie do mnie przemówiło. No, a poza tym, że uznawali mnie za mądrego, ja byłem tam mędrzec od wszystkiego, bo ja znałem marksizm.